Historia gołębi. Gołąb pocztowy wywodzi się z gołębi skalnych. Udomowiony został około 5000 lat przed naszą erą przez Fenicjan. Dostrzeżono jego zdolności i zaczęto to wykorzystywać do wysyłania wiadomości. Obecnie gołębie hoduje się w celach ozdobnych oraz sportowych. Historia mojego gołębia. W 2009 roku na starej szopie wieczorem usiadł gołąb. Chciał przenocować. W pewnym momencie zerwał się, uderzył w dach i wpadł w gęste róże. Jako że chciałem mu pomóc, wyruszyłem z akcją ratunkową. Okazało się, że to uderzenie było na tyle fatalne, że zbił sobie skrzydło. Jako że ojciec w młodości hodował gołębie, wiedział, jak zająć się poszkodowanym. Pierwsze dni spędził w kartonie. Zbudowaliśmy dla niego wolierkę w szopie, którą chciał obrać jako nocleg. Gdy wydobrzał, odleciał. Wierzyłem, że uda mu się dotrzeć do domu. Następnego dnia znów był na dachu. Jako że nie miał obrączki, został moim kumplem, gdyż nie wiedziałem, skąd jest, ani nie miałem możliwości powiadomić właściciela. Jako że to był samiec, dokupiłem samicę oraz dodatkowo parę gołębi. Tak się to zaczęło i trwa już 14 lat. Gołębie sportowe. Gołębie wysyłane są na loty. Są to różne odległości: 140 km, 180, 240, 320, 500, 800 oraz maratony powyżej 3000 km. Gołębie są koszowane dzień lub dwa przed lotem. Zależy od odległości. Kabina, bo tak nazywa się przyczepa do przewozu, rusza w dany punkt. Wraz z konwojentem jedzie komisja. O poranku gołębie są wypuszczane, a czas zaczyna płynąć. Tu każdy hodowca wyczekuje swojego podopiecznego z nadzieją, że przyleci pierwszy. Zegary szczytują czas, a następnie zawozi się je do oddziału, by stworzyć klasyfikację. Przydzielane są punkty i ogłaszane wyniki po zliczeniu wszystkich uczestników danego oddziału. Loty gołębi. Loty gołębi starych i młodych trwają. Starych między majem a lipcem, młodych między sierpniem a wrześniem. Gołębie przylatują z odległości, na których są wypuszczane i wiadomo, po locie każdy gołąb potrzebuje regeneracji. Może ona trwać nawet kilka dni. Zależy od karmy i suplementów oraz od wysiłku gołębia. Gołąb, obrączka. Każdy gołąb biorący udział w lotach posiada obrączkę. Ma ona wypisany kraj, w naszym przypadku PL, czyli Polska, rok 2023, czyli z tego roku, oddział 057, czyli oddział Gdańsk oraz numer gołębia. W moim przypadku 1441, a właściciel posiada kartę własności. Gołąb powinien posiadać również adresówkę bądź skówkę z numerem telefonu. W razie gdyby zgubił się na locie i wszedł do innego gołębnika, właściciel ów gołębnika może powiadomić właściciela gołębia, gdzie gołąb obecnie przebywa. Karmienie gołębi. Gołąb powinien jeść 2 razy dziennie, rano i wieczorem. To także pora oblotu, czyli treningu, jaki gołąb przeprowadza każdego dnia wokół gołębnika. Po zakończeniu lotów, lecz przed pierzeniem, powinno się odrobaczyć gołębia. Je 20 do 35 gram ziarna. Koszt utrzymania gołębia nie powinien przekraczać 10 zł na rok. Skąd gołąb wie, gdzie lecieć? Gołąb wykorzystuje pole magnetyczne, by trafić do domu, ale również punkty odniesienia, wieże, linie brzegowe i tym podobne. Gołąb charakteryzuje się wysoką inteligencją i zmysłem orientacji przestrzennej. Dobry gołąb. Dobry gołąb powinien być również lotny i wytrzymały. Musi przebyć trasę w najkrótszym czasie. Średnia prędkość gołębia to 60 do 120 km na godzinę. Gołębie mogą pokonać dystans jednorazowo około 1000 km. Długość życia gołębia. Gołębie skalne, te żyjące w miastach, mogą żyć około 6 lat. Te w hodowli nawet i ponad 10. Rozmnażanie gołębi. W pary
Gołębie łączy się koniec lutego, początek marca. Samica składa 2 białe jaja. Para wysiaduje te jaja razem. Samiec w ciągu dnia, samica w nocy. Młode klują się po około 3 tygodniach. Jeśli się podkłada jaja pod inną parę, tak zwane mamki, po 8 dniach znów para może nieść jajka. Młode są karmione około 6 tygodni, lecz w 5. tygodniu już same próbują jeść i się usamodzielnić. W sezonie można otrzymać 4 lęgi. Tu też jest ważny dobór najlepszych cech partnerów. Ważne jest budowa ciała, mocne plecy, sprężystość skrzydła, ciasne widełki. Obrączkowanie młodych. Obrączki gołębiom zakłada się, jak gołąb dostaje pałek, czyli zaczątków piór. Później noga staje się większa i obrączka nie wejdzie. Jest dożywotnia, nie zdejmiemy jej i nie przełożymy innemu gołębiowi. Ceny gołębi. Ceny gołębi są różne. Począwszy od 10 zł na rynku od łapaczy, co jest karygodne, po wysokie ceny. Średnio to 500 zł za gołębia od sprawdzonych hodowców. Są aukcje, gdzie ceny są naprawdę różne. Ja widziałem 800 euro, 1600 euro, ale i 30 000 euro za włoskiego ptaka. Najdroższy gołąb został sprzedany za 1,6 miliona euro. Był nim New Kim. Drugi uplasował się Armando za cenę 1,2 miliona euro. Takie sumy głównie płacą zamożni Chińczycy. Zegar biologiczny gołębia. Gołąb jest aktywny od świtu do zmierzchu. Później śpi, podobnie do ludzi. Gołębie śpią w nocy. Choroby gołębi. Gołąb, jak każda żyjąca istota, również choruje. Jak u wszystkich gatunków są to czynniki wirusowe, np. ospa gołębi, katar zakaźny, grzybiczne, grzybica, aspergilioza oraz bakteryjne, np. ornitoza, salmonelloza, mykoplazmoza. Ciekawostki o gołębiach. Gołębie były używane w wojnach do przesyłania informacji, pozycji oraz meldunków. Najbardziej znana historia to Sher Ami. Ocaliła 194 żołnierzy, których ostrzeliwała własna armia. Została poważnie ranna. Uszkodzone oko, rana piersi i noga, która trzymała się na ścięgnie. Noga oczywiście z meldunkiem. Paddy, irlandzki gołąb rafu. G.I. Joe przemierzył 20 mil w 20 minut. Doniósł meldunek o przejęciu wioski, uratował 1000-osobową dywizję oraz mieszkańców wioski. Mary of Exeter, brytyjska gołębica, 22 razy ranna, zginęła w akcji. 10601, gołąb okrętów podwodnych. William of Orange uratował 2000 spadochroniarzy. Scotch Las doręczył 38 mikrofilmów z Holandii do Anglii.